after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. See them fancy clothes? This one's a top! Watch out for them Murdering bastard! Siema, witam was bardzo serdecznie z tej strony Tytus. Kolejny odcinek z Vampyra. Poszliśmy do teatru, tam gdzie wcześniej już byliśmy. Ile ich tutaj jest? Wszędzie są te stróże. Tutaj jest ich. O nie, ten z krzyżem jest. Best be moving on. Best run along, Holmes. Steady, boys. Co on zrobił ze sobą? We've got one of them here. No nie, tym swoim krzyżem będzie teraz świeciał mi tutaj. Dobra. Ten z krzyżem jest najgorszy, nie lubię go. Podpalił mnie. Jak ty w ogóle mogłeś? Chciałbyś. O, znasz mi tego z krzyżem. Okej. No unik, no gdzie ty? Jonathan? Co ty robisz? No i... Po prostu prawo do ciebie. Leży nareszcie. Dobra, jeszcze tylko ty dostałeś. No, chodź tutaj. Nie bój się. Tylko cię zabiję. Ojej. Coś ci się stało? Czemu mi tych ciała tak teraz? Ostatnio spadałem jakoś tak. Dobra, zamknięte. I cannot enter. O. Czy jakiś klucz by się tutaj przydał? Najpewniej. Znaczy, o nie, i teraz... No jest tam na dole gdzieś. Tępiciel. Pytanie jest takie... Czy ja tam się jakoś mogę dostać? Właściwie mnie widział, czy co? Czy tego wiedzę? No weźmy, wejdźmy tędy i poszukajmy tutaj takich rzeczy.
Poczekajcie. Dobra. Tutaj na przykład pójdę. Coś tu znajdę? Tu jest zamknięte. No, bez jaj. Jak mam się gdziekolwiek dostać, skoro wszystko jest pozamykane. No słyszę, jak coś tam krzycze niżej. Szczury. No on jest... Przez te drzwi by się przydało przejść. It's locked, all right. No ale jest zamknięte. Tutaj coś jest. Ale tu nie ma nic takiego. Co znaczy? No ja nie mogę, ej. Tu jest torba jakaś, której nie mogę przeszukać. O co chodzi? Zwana jest sprawa porwania. Ale... Czemu nie potrzebował jakiegoś klucza? Słyszę, jak coś się tam drze. A on tu też jest gdzieś tam nisko. O, dawka surowicy. Ewidentnie. Gdzieś muszę się... Nie. Nie wiem, czy wychodzić, czy nie. Poczekajcie. Muszę coś obczaić. Poczekajcie chwilę, bo muszę obczaić. Ale to ewidentnie gdzieś musi być w środku. Mi się wydaje przynajmniej. Że musi być gdzieś w środku. No bo skoro nic tutaj nie ma, a innym wejściem chyba albo gdzieś, no to... No i nie ma takiej opcji. Raczej. Serio, nie mam pojęcia, którędy, jak... Poczekajcie.
musi być gdzieś ewidentnie w środku. Dobra, ja się wrócę tam na to. Tu musi być gdzieś, na pewno musi być gdzieś. No, w środku. To jest po prostu pewne. Aha. Przeczytałem coś na stole. Raport McCallama. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. No jasne. Jest klucz. To idziemy. A to już jest zamknięte. Czyli tam musimy szukać klucza jakiegoś. O! Kolega. Co ty masz? Okej? Czy gaz? Gaz. Skurczybyk. Zginiesz zaraz. Już ciebie nie ma. Już. Miałeś coś przydatnego przy sobie? Czy raczej nie? Są jakieś drzwi. To jest jakiś sejf. It's locked. Zablokowany. Wampyrzy rycerz. William Marshall. O! Jest coś o tym. Wspomniałem Williama Marshalla. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Drzwi nie otworzą z tej strony. To z której strony mamy się otworzyć? Może do tych drzwi? Tak. Wow. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. No na pewno po takim I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. No, coś mi się wydaje, że my dostaniemy tutaj odpowiedzi na nasze wszystkie pytania. Ale ty na pewno coś ukrywasz. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, Czego for się example, mówisz?
You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. No było napisane tam właśnie coś tam o tym rycerzu i tak dalej. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Aha. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Ale ci nie wierzę cały czas. Masy, musisz coś mieć. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Zaczyna się robić coraz bardziej ciekawe i dowiadujemy się coraz więcej rzeczy. Między innymi o Doris Fletcher. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Dobra, no ale chyba raczej wiesz, o co chodzi. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss.
All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? Co? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to I tak się find the cure zaraziła. for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my You research. used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. O. A on jest filarem. Nie no, ja dobrze wiem co robić. Ale no, dowiedzieliśmy się dużo rzeczy. To prawdopodobnie zmieszanie krwi wampira z właśnie z krwią ludzką, no to się tak właśnie zamieniła tego skala Harriet Jones. Gdyby doktor Swansea, no, tej krwi nie przytaczał, no to jednym słowem byłoby inaczej. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Jonathan widać już się tak zapoznał z tym wszystkim. Enough! Takie mroczne się zaczyna robić ten Jonathan, znaczy w niektórych momentach. Aha. Jakie jest teraz moje zadanie? Rozmawiam z Lady Ashbury. Mam nadzieję, że komitetu oficjalnego nie będę miał przed teatrem. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Get them weapons ready! This one's mine!
kurde, o co chodzi z nim. Czym jak zareaguje Lady Ashbury na to, że gościu przetoczył jej krew, to no jak gdyby nie przetaczał, to by się to wszystko tak nie skończyło. Nic by się wtedy nie stało. No i dobra, jeszcze tamtych trzeba załatwić. Watch yourselves! There's one of them! Ty jakiś jesteś, kurde. It's on him! It's on him! Ale będzie nawalał do mnie z kuszy. It's down! Finish him. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie macie. Fuck, it's fast! Bo jeszcze nie trafił. Bo jeszcze tam jest jakiś kolega ich. Do pomocy przyszedł. Ma chyba jeszcze gaz. On się skapnie, że tu jest. I przyjdzie. No, przyjeżdża jak zwykle. Jasne. Dobra, zostałeś ty z gazem. Gin. Surowicy trochę mam, tego leczniczego też mam. Dobra, wchodzimy. Zobaczymy jak tam zareaguje na to nasza koleżanka. Czy będę miał opcję, żeby jej o tym nie mówić? Chyba powiem jej o tym, ale... Gdzie ty jesteś? Nie ma ciebie tutaj? A przy okazji cię ukradnę. Gdzie ty jesteś? What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him, or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Był przestępcą, nie miał poszanowania dla etosu zawodowego. Był po prostu głupi. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must That's return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but... do you know
what a healthy carrier is. There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Losy, jeśli chodzi o jakieś 3 uzyskaj krople krwi Williama Marshalla od Lorda Redgrave'a, uzyskaj krople krwi króla Artura, Jeffreya McCalluma, poszukaj insuliny w starej kwestii z szpitala Pembroke. No, nieźle. Widzę, że to się... Skoro antidotum już szukamy, to znaczy, że ta gra już niedługo dobiegnie końca. No dobra, no. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Ja się z wami w takim razie żegnam. Udam się, nie wiem, czy najbliżej, na West End, czyli tutaj będzie ten Lord Redgrave. W razie ja tam się udam. Wezmę tam od niego tą kroplę i widzimy się, no, przy Lordzie Redgrave w następnym odcinku. Do zobaczenia.